Siemka, ja jestem Adacho i ostatnio na jednym z moich live'ów widz o niku Pogerman zapytał mnie, czy będę robił skróty, streszczenia na swoim kanale sagi Moro i Granoli, czyli tych sag, które do tej pory nie zostały zanimowane z Dragon Balla Super. Potem zupełnie przypadkowo inny widz zadał to samo pytanie i ja na początku powiedziałem, że nie mam raczej takiego zamiaru, bo te sagi omawiałem na swoim kanale, są omówienia, można je obejrzeć i w zasadzie to już dużo na ten temat rozmawialiśmy, więc nie czuję potrzeby, ale chłopaki uświadomili mi, że w sumie może to nie jest kwestia jakby dyskusji, tylko tego, że być może są osoby, które chcą nadrobić mangę, a nie mają czasu, żeby przeczytać całą sagę, a może po prostu wolą obejrzeć kilkunasto-kilkuminutowe streszczenie całej sagi i w ten sposób poznać historię. Także ten film kieruje właśnie do tych osób, ale mam nadzieję, że film spodoba się wam wszystkim, niezależnie od tego, czy czytaliście, czy znacie sagę Moro, czy nie. A jeśli wam się spodoba i będziecie chcieli na przykład, żebym omówił też sagę Granoli, streścił ją, skrócił ją dla osób, które jeszcze tej historii nie znają, to możecie zostawić ocenę pod filmem, będzie to znak, że ten pomysł, ten format wam się podoba. Także łapcie streszczenie sagi Moro z najważniejszymi kadrami, z najbardziej istotnymi wątkami fabularnymi. Oczywiście, jeśli chcecie poznać całą sagę, wyłapać różne smaczki, czy to humorystyczne, czy to jakby związane z jakimiś rzeczami, które działy się w tle, to oczywiście zachęcam do tego, żeby przeczytać sagę na własną rękę, ale jeśli interesuje was tylko główna historia, to zapraszam do oglądania. Także, mamy turniej mocy, potem mamy film z Brolim, i po filmie z Brolim, po walce z Brolim, Vegeta i Goku spotykają się przy korporacji Kapsuła i nawiązuje się między nimi typowa sajańska wymiana zdań. To nie jest żart z mojej strony, ich wymiana zdań naprawdę tak wygląda. Ej, Kakarot, gdzie byłeś? A, no wiesz. Mniejsza, idziemy trenować? Ale nie tu, sąsiedzi będą narzekać. Podczas treningu Goku mówi, że od turnieju mocy nie udało mu się włączyć Ultra Instynktu. Trening przerywa telefon od Herkulesa, któremu kosmici porywają Bu. Kosmita z za krótką grzywką bez problemu obezwładnia Goku i Vegetę, co na tamten moment jest dość sporym szokiem. Okazuje się, że jest to sprawka kosmicznego patrolu. Ten z grzywką to Merus, a jest tam jeszcze Jaco. Patrol porwał Bu, bo w jego ciele uśpiony jest Dai Kaioshin, którego Bu pochłonął lata temu, a magia Boga będzie potrzebna do poradzenia sobie z kryminalistą, który niedawno uciekł z galaktycznego więzienia. W retrospekcji sprzed milionów lat widzimy walkę ów więźnia z Dai Kaioshinem, a także umiejętności kryminalisty. Jest on w stanie absorbować energię planet oraz żywych organizmów i z jej pomocą się wzmacniać. Żeby zapieczętować magię więźnia, która jest jego główną bronią, Dai Kaioshin użył specjalnej techniki, która w zamian za zwycięstwo pozbawiła Boga większości jego boskiej mocy. Nikt nie był w stanie wykonać wyroku śmierci na więźniu, bo on nadal był za silny fizycznie, więc skazano go na dożywocie. Imię więźnia to Przemysław. Nie no, wiecie jak się nazywa więzień, Moro. Przy okazji pozdrawiam wszystkich Przemysławów. Goku i Vegeta dołączają do galaktycznego patrolu, żeby pomóc w schwytaniu więźnia. W szybkiej misji pobocznej widzimy ułamek prawdziwych umiejętności Merusa, które zastanawiają Vegetę. Jest on za szybki, za silny, a wcale nie wściekły. Coś tu nie gra. Nasi bohaterowie, będąc już na statku, dostają informacje o lokalizacji Moro, a Goku próbuje wyszukać go za pomocą błyskawicznej transmisji. Tutaj ma miejsce jedna z moich ulubionych scen prezentacji złoczyńcy w Dragon Ballu. Przerażony Goku odkłada słuchawkę i zakazuje Vegecie wyszukiwać Ki Moro, bo ten, jak się okazuje, czuł, że Goku go szuka. Jego ki nie była olbrzymia ani boska, ale w dziwny sposób przerażająca. Goku porównał ją do wycia z bólu wielu osób naraz. Moro z pomocą byłego żołnierza armii Frizy, którego w sumie podczas omawiania nazywałem Przemkiem, także to taki przypadek troszeczkę wyszedł. Może po prostu podświadomie lubię Przemysławów. Imię tego żołnierza to Cranberry. Jego historia też jest przedstawiona w sadze, jak on przeżył i dlaczego z Moro się spiknęli. Także Moro z pomocą byłego żołnierza armii Frizy leci na Nową Namek w poszukiwaniu smoczych kul, żeby te pomogły mu przywrócić jego magię. Mimo ostrzeżeń Merusa, Goku i Vegeta teleportują się na Nową Namek, żeby wyjść naprzeciw Moro. Jego wygląd nie robi na nich wrażenia. Vegeta ratuje młodego nameczanina o imieniu Eska, którego Moro chciał potraktować jako pożywienie. Ta saga ukazuje przemianę Vegety i jego podejścia do nameczan, których przed laty mordował, a teraz za wszelką cenę próbuje odpokutować swoje winy i obronić tę rasę przed kolejnymi tragediami. Między Vegetą a Moro zawiązuje się walka, podczas której książę wyciąga od Moro cenne informacje odnośnie jego życzenia. Super Saiyanin Blue radzi sobie z magiem, ale po chwili okazuje się, że Moro podczas walki nieustannie absorbował energię z otoczenia, włącznie z energią Saiyan. Do walki włącza się Goku, ale chłopaki nie są już nic w stanie zdziałać. Nie mają nawet sił, żeby się przetransformować. Sytuację z planety Birusa śledzi Whis, a sam Bóg zniszczenia nie jest zainteresowany newsami z Nowej Namek. Resztki energii są wyssane przez Moro, a Goku i Vegeta przegrywają pierwsze starcie z magiem i są zostawieni na ziemi w stanie agonalnym. Szkoda, że nie mogli użyć jakiegoś czołgu czy pojazdu opancerzonego, których na Nowej Namek nie było,
ale w grze War Thunder jest ich pod dostatkiem. Także posłuchajcie o sponsorze dzisiejszego odcinka, grze War Thunder. War Thunder to najbardziej rozbudowana gra multiplayer o tematyce wojennej. Pojedynkujcie się z innymi graczami, mając do wyboru przeszło 2000 samolotów, czołgów, helikopterów lub okrętów marynarki wojennej. Detale maszyn są odwzorowane z olbrzymią szczegółowością i wiernością historyczną, abyście doznawali najwyższych wrażeń podczas rozgrywki. Rejestrując się z mojego linku, będziecie mogli grać w War Thunder zarówno na PC-tach, jak i na PlayStation, Xboxach, a nawet starszych konsolach. Kolekcja maszyn War Thunder obejmuje ponad 100-letni okres militarnego rozwoju, począwszy od początku lat 20. XX wieku, aż po dziś dzień. Połączcie to z piorunującą grafiką w 4K, realistycznymi efektami dźwiękowymi oraz klimatyczną ścieżką dźwiękową i macie przepis na kompletne zatracenie się w rozgrywce. Pojazdem, który podoba mi się najbardziej, jest japoński śmigłowiec AH-1S Kisarazu. Oprócz tego, że nawiązuje do japońskiej kultury anime, to jest wzorem autentycznie używanym przez japońskie siły samoobrony. Niesamowicie podoba mi się to, jak w War Thunder przedstawione są obrażenia. Nie ma tu zniszczeń ogólnych. Każde uderzenie powoduje unikatowe szkody widoczne dla wszystkich graczy. Dołóżcie do tego realistyczne płomienie, dym i detale pojazdów, po prostu sztos. Ale wasz czołg nie musi być wcale zniszczony i smutny. Logując się z mojego linku otrzymacie m.in. poduszkę typu Daki Makura i będziecie mogli ją sobie na swoim czołgu położyć w dowolnym miejscu. I rzecz jasna, tyczy się to graczy PC, jak i konsol. Nie czekajcie i pobierzcie grę już teraz. Rejestracja z mojego linku zapewni wam bonusy na start w postaci wspomnianej Daki Makury, 7 dni konta premium, 100 000 srebrnych lwów i dopalacza przyspieszającego wasz postęp w grze. Nie spodziewaliście się tego, co? Wysokiej jakości energia Goku i Vegetty wizualnie odmładza Moro. Nameczanin SK wraz z najstarszym Murim ratują Goku i Vegettę, a ci przebywają 3 dni w śpiączce. W międzyczasie Moro zdobył już 3 smocze kule i w poszukiwaniu kolejnych pustoszy wioskę za wioską. Nameczanie postanowili stworzyć jednego super wojownika, który za pomocą asymilacji będzie łączył najlepszych wojowników z każdej wioski. Moro jednak zabija go, nawet nie odwracając wzroku. Piccolo i Dandy, którzy przebywają na ziemi, czują, że coś jest nie tak. Moro, lecąc po ostatnią kulę, wyrusza na kolejne spotkanie z nie do końca uleczonymi Goku i Vegettą. Vegeta, idąc na plac boju, pyta najstarszego Muriego, czy nameczanie mają mu za złe rzeczy, które wyrządził im w przeszłości? Muri odpowiada, że nie zapomniał, ale trzymanie uraz i nienawiść prowadzi tylko do kolejnych konfliktów. Nameczanom zależy tylko i wyłącznie na pokoju. Gotowi na śmierć, Goku i Vegeta lecą w stronę Moro, ale nagle do gry wkracza Merus, który nareszcie z galaktycznym patrolem dotarł na Nową Namek. Merus łapie Moro w siatkę, a ze statku zostaje wypchnięty Buu, który wcześniej obudził się ze snu. Buu, ku zdziwieniu wszystkich dookoła, pamięta Moro, ponieważ odziedziczył wspomnienia Daika Yoshina. Dodatkowo okazuje się, że magia Moro nie działa na grubaska, więc ten bez problemu oklepuje Moro, korzystając ze swoich ekstrawaganckich technik. Gdy Buu ma już zapieczętować Moro korzystając z boskiej techniki, niebo ciemnieje, ponieważ Cranberry, wspólnik Moro, przywołał Porungę korzystając ze sprzętu, który umożliwia mu używać nameczan do mówienia po nameczańsku. Pierwszym życzeniem leczy siebie, a drugim przywraca Moro jego pełną magiczną moc. Cranberry chce użyć trzeciego życzenia dla siebie, ale Moro błyskawicznie leci na miejsce zdarzenia, zabija wspólnika i wypowiada życzenie, którego my, czytelnicy, jeszcze nie znamy. Moro ucieka, Buu leczy Goku i Vegettę, a potem robi coś, co może wydawać się dziwne. Zamienia się miejscami z Daika Yoshinem. Moro, przybywając na orbicie Nowej Namek, wysysa energię planety, a Goku, Vegeta i Daika Yoshin lecą go powstrzymać. Walka wychodzi poza atmosferę, więc 3 na 1 przekształca się pojedynek Boga z magiem. Niestety okazuje się, że Daika Yoshin nie ma wystarczającej mocy, by zapieczętować Moro, ponieważ dawno temu przy podziale Buu większość mocy została odziedziczona przez złą połowę Buu. Daika Yoshin z pomocą Merusa teleportuje Moro z powrotem na powierzchnię Nowej Namek, żeby Saiyanie mogli pomóc w walce. Moro uprzedza jednak, że wciąż nie poznali jego trzeciego życzenia. Okazuje się, że życzeniem było wypuszczenie wszystkich więźniów galaktycznego więzienia, którzy właśnie w sporej liczbie dolatują na Nową Namek. Więźniowie są wzmacniani energią od Moro, który jednocześnie kolejny raz zaczyna absorbować moc z otoczenia. Goku i Vegeta dobrze radzą sobie na początku, ale chwilę później następuje powtórka z rozrywki i obaj Saiyanie wycieńczeni wracają do bazowych form. Goku i reszta próbują uciec przy użyciu błyskawicznej transmisji, ale Vegeta denerwuje się, że potężna rasa wojowników jest ośmieszana przez jakieś sztuczki. Książę postanawia puścić Goku i resztę przodem, a sam polecieć w swoją stronę. A konkretnie na jeden ze statków galaktycznego patrolu, który pilotuje człowiek o imieniu Iriko. Vegeta każe mu prowadzić statek na planetę Yardrat. Książę ma zamiar nauczyć się kilku sztuczek, które pomogą mu w pokonaniu Moro, mimo tego, że jest to taktyka, której nie jest do końca fanem. Przez kolejne dni Moro i jego banda pustoszą i pożerają kolejne planety, a Goku chce sprawdzić się z Merusem, bo czuje, że chłop do tej pory nie szedł chyba na całość. Goku próbuje uderzyć Merusa,
ale ten unika ciosu. Po krótkiej sesji treningowej Goku prosi Merusa o trenowanie pod jego okiem, ponieważ czuje, że to może przybliżyć go do opanowania techniki, która polega na instynktownym unikaniu ciosów. Oczywiście wiadomo, o jakiej technice mowa. Vegeta przylatuje na Yardrat i jest świadkiem przedziwnych yardratańskich technik, które wedle wodza o imieniu Pybara są efektem perfekcyjnej kontroli ducha. Książę prosi o trening w tej kwestii. Trójka zbirów od Moro ląduje na ziemi, ponieważ dowiedziała się wcześniej, że na niej znajdują się złoża cennego surowca. Na powitanie wychodzi Piccolo, który ich łapie, ale potem puszcza, bo obiecują, że będą grzeczni. Piccolo dostaje info, że źle zrobił, więc jednak finalnie ich zestrzeliwuje, ale ci zdążyli przekazać informacje o ziemi do Moro. Trening Goku i Merusa trwa, a Goku dowiaduje się, że Ultra Instynkt to technika, która objawi się, gdy użytkownik zachowa spokojne serce w obliczu wielkiego szoku i kompletnie wyłączy wtedy swoje emocje. Merus zaprowadza Goku do znajdującej się na odległej planecie komnacie ducha i czasu, ponieważ tam będzie mógł użyć pełnej mocy i nikt się o tym nie dowie. Poznajemy możliwości androida OG-73, który łapiąc za szyję może kopiować i używać umiejętności i mocy przeciwnika. 7-3 używa skopiowanych umiejętności, żeby przeteleportować się do Pałacu Kamiego, gdzie czekają już ziemscy wojownicy. Zawiązuje się walka między wojownikami Z a więźniami. Trening Goku i Vegety jest kontynuowany. Gohan walczy z 7-3, który korzysta z umiejętności Piccolo, ale kiedy android zaczyna tracić grunt pod nogami, przełącza się na moce Moro, który jak się okazuje również miał w sobie zapisane. Rzecz jasna, na wszelki wypadek. Moro pozwolił się skopiować w razie W. Moro, słysząc, że Goku i Vegeta trenują, napala się na wizję wchłonięcia ich energii i zarządza tymczasowy odwrót, mimo tego, że walka na ziemi szła po jego myśli. Trening Goku i Merusa obserwuje Whis, który właśnie w tej sprawie został wezwany do arcykapłana. Okazuje się, że Merus to młody anioł, brat Whisa, który został wysłany do Siódmego Wszechświata, by poszerzyć swoje perspektywy i nauczyć się czegoś o śmiertelnikach. Jednakże aniołowie winni pozostać neutralni, a arcykapłan zaczął wyczuwać w Merusie stronniczość i wrażliwość na dobro i zło, które wykiełkowały w nim podczas pobytu w galaktycznym patrolu. Dla aniołów walka jedynie w formie treningu jest dopuszczalna, a podczas służby w patrolu Merus używał broni, a nie anielskich mocy, więc prawa jeszcze nie złamał. Jednakże arcykapłan zawierza Whisowi opiekę nad Merusem. Na Yardrat przylatują kolejne zbiry od Moro, a Vegeta prezentuje niesamowite rezultaty swojego treningu, którymi sam jest zdziwiony. Tak samo jak zdziwiony jest, dowiadując się, że Moro za cel obrał Ziemię. Czasu na trening jest coraz mniej. Gdy Merus ma zamiar użyć anielskich mocy podczas treningu z Goku, Whis interweniuje i przerywa zabawę, zabierając Merusa ze sobą. Goku musi wracać statkiem, którego nie umie pilotować. Na Ziemi przyszedł czas starcia, więc na powierzchni zebrała się cała dragonballowa śmietanka. Walki toczą się na wielu frontach, a do gry wkracza wiele znanych postaci. Nawet znalazło się miejsce dla androidów 17 i 18. Gdy naszym bohaterom idzie za dobrze, Moro wzmacnia energię jednego ze swoich żołnierzy, Saganbo. Na innym froncie Krillin jest uratowany przez Goku, który w końcu był w stanie wyczuć ki z Ziemi, żeby użyć błyskawicznej transmisji. Goku w trymiga kończy pomniejsze walki dookoła Ziemi, by przenieść się na główne pole bitwy, gdzie reszta naszych męczy się z napompowanym Saganbo. Goku radzi sobie ze sługusem Moro, którego ten wciąż pompuje mocą, aż finalnie Saganbo ginie od nadmiaru energii. Goku, stojąc naprzeciwko Moro, załącza Ultra Instynkt Omen, wczesny etap techniki bogów, który był w stanie opanować dzięki szkoleniu z Merusem. Goku wygrywa walkę z Moro, a Whis, obserwując wydarzenia z planety Birusa, chwali Merusa za świetne wyszkolenie Saiyanina. Niestety, okazuje się, że tygodnie, jeśli nie miesiące pochłaniania planet i niezliczonych istnień wzmocniły Moro do takiego stopnia, że ten w pełnej mocy przewyższa siłą Goku. Goku również postanawia pójść na całość i postawić wszystko na jedną kartę. Koniec z oszczędzaniem sił. Jednakże to jemu obecnie kruszy się lód pod nogami. Vegeta właśnie zakończył swój trening, ale nie ma jak wrócić z Yardrat na Ziemię. Po chwili udaje mu się wykonać pierwszy raz w życiu błyskawiczną transmisję, w zasadzie drugi raz, bo za pierwszym razem trafił do śmietnika. Błyskawiczna transmisja jest podstawową techniką Yardratan i właśnie z jej pomocą Vegeta ratuje całą sytuację i przy okazji pokiereszowanego Goku. Dziwny widok, prawda? Vegeta w formie Super Saiyana Blue Evolved radzi sobie z Moro całkiem dobrze i okazuje się, że swoimi ciosami pozbawia go zaabsorbowanej energii. Technika, której używa, to Forced Spirit Fission, czyli po polsku przymusowe rozszczepienie ducha. Vegeta zwraca pochłoniętą energię ofiarom, przy okazji wskrzeszając tych, którzy umarli właśnie poprzez utratę energii życiowej. Piccolo zwraca uwagę na to, jak bardzo Vegeta zmienił się przez te wszystkie lata. Wygląda na to, że Vegeta wykończy Moro, ale ten za pomocą swojej magii tworzy zasłonę dymną, ucieka na statek i pożera androida 7-3, który miał w sobie kopię zapasową Moro. Mag przyjmuje nowy wygląd, w sumie mogę już tę figurkę postawić przodem, nie będzie to spoilerem.
Wraca do pełni sił i zyskuje umiejętności kopiowania, które należały wcześniej do Androida 7.3. Wszyscy ponoszą sromotną porażkę, a Goku zostaje brutalnie przedziurawiony. Na miejsce leci Dandy w celu uleczenia sojuszników, ale Moro podsłuchuje rozmowę wszechmogącego z Piccolo i tworzy barierę, żeby nikt nie miał wstępu do środka. Kiedy na placu boju pozostaje tylko Jaco, do gry wkracza Merus. Używając swoich mocy wpuszcza Dandiego do środka bariery, a potem atakuje Moro, ratując Jaco. Merus walczy z Moro używając broni, Dandy leczy wojowników Z, a na ziemi są również Whis z Beerusem. Moro próbuje skopiować umiejętności Merusa, ale ten odcina jego rękę anielską laską. Merus w emocjonalnej scenie postanawia poświęcić swoją egzystencję, nawet nie życie, tylko egzystencję, w celu zniszczenia kopiujących kryształów Moro. Używając swoich boskich mocy łamie anielskie prawo i wyprowadzając ostateczny cios w Moro, udaje mu się pozbyć irytujących mocy kopiowania, ale płaci za to swoim istnieniem, bo on nie umiera wtedy, tylko zostaje wymazany, prawda? Nie ma go w zaświatach jako gościa z aureolą na głowie, po prostu przestaje istnieć. Jego poświęcenie jest katalizatorem do osiągnięcia przez Goku pełnego, opanowanego ultrainstynktu. W obliczu wielkiego szoku emocjonalnego Goku zachowuje spokojne serce, wypełniając lekcję Merusa. Goku obecnie prezentuje poziom, o którym Moro może jedynie pomarzyć. Saiyanin bez problemu rozprawia się z przeciwnikiem, ale Moro w obliczu śmierci wydukuje z siebie ostatnie słowa. Pomóż mi. Goku zrywa z siebie logo Galaktycznego Patrolu i oznajmia, że od tej pory będzie walczył jako ziemianin, a nie jako agent wykonujący rozkazy. Na miejsce dociera chłopiec od Senzu, Krillin, któremu Goku odbiera worek z fasolkami i ku oburzeniu wielu fanów wręcza jedno Senzu Moro, bo ten obiecał, że grzecznie wróci do więzienia. Moro odnawia swoje siły, ale łamie obietnicę i atakuje Goku. Jednak ten nadal ma nad nim olbrzymią przewagę. Moro w obliczu śmierci dostrzega ostatnią nadzieję. Na płynącej po lawie krze spostrzega swoją odciętą wcześniej rękę, na której znajduje się kryształ ze skopiowanymi mocami Merusa. Błyskawicznie łapie go i absorbując moce anioła kolejny raz zmienia wygląd i osiąga stan pełnego ultrainstynktu, który rzecz jasna jest naturalnym stanem dla aniołów. Rozpoczyna się walka, której skalę trudno opisać. Wygląda ona na wyrównaną, ale w pewnym momencie ciało Moro zaczyna stopniowo puchnąć. Ciało Moro okazuje się, że nie było przystosowane do dzierżenia anielskich mocy. Mag potrzebował ciała, które wytrzymałoby takie obciążenie, więc w ostatniej chwili zapuścił korzenie w ziemię i stał się jednością z planetą. Od teraz los Moro to także los Ziemi. Gdy Beerus postanawia w ostateczności wziąć sprawy w swoje ręce, Whis dostaje telefon od arcykapłana z pilnym wezwaniem do pałacu w sprawie Merusa. Whis na odchodne radzi Goku, że żeby pokonać Moro, trzeba będzie zniszczyć kryształ na jego czole. Jest to miejsce, w którym przechowywane są moce Merusa. Moro zaczyna przyjmować coraz bardziej potworną formę, jednocześnie chowając kryształ, ale do akcji włącza się Vegeta i korzystając z nowo nabytej techniki, stara się oddzielić energię Ziemi od Moro. Goku rzuca się na czoło Moro, ale brakuje mu sił i finalnie zostaje zblokowany przez niezliczone ręce maga. Wszyscy przekazują energię Vegecie, który rzuca nią w Goku. Niestety nie zawiera ona wystarczająco dużo boskiej ki, żeby Goku mógł ponownie załączyć ultrainstynkt. Kiedy wygląda na to, że to koniec, wielka kula energii pojawia się znikąd. Ta niesłychana ilość boskiej ki pochodzi od chłopca, którego my znamy jako Up. Boskie moce, które dawno temu odziedziczyła zła część Bu, umarły wraz z Kid Buu, ale odrodziły się w Ubie, który przecież jest reinkarnacją tamtego demona. Goku, otrzymując ten nadmiar mocy, robi coś, co do tej pory nie zostało wyjaśnione. Tworzy olbrzymi awatar z ki, który rozmiarem dorównuje Moro. Następnie niszczy kryształ, Moro wybucha i walka się kończy. Herkules organizuje bankiet, Eska wraca na Nową Namek, a Goku, Vegeta, Buu i Jaco lecą kilka dni później odebrać medal za zasługi w Galaktycznym Patrolu. Ale jest jeszcze jedna osoba, która otrzymuje wspomniany medal, a jest nią Merus. Jakim cudem Merus żyje? Tłumaczy nam arcykapłan. Kaioshin VII Wszechświata zaproponował oddanie swojego życia za ocalenie Merusa, ale arcykapłan postanowił, że sam wymarze Merusa, a następnie wskrzesi go jako śmiertelnika bez anielskich mocy i z określoną długością życia. Karą dla bogów z VII Wszechświata za niedopilnowanie Merusa było zabawianie dwóch Zeno, podczas gdy jego strażnicy są na urlopie, a w zasadzie ich strażnicy. Wszystko skończyło się dobrze, ale w dziurze, w której zginął Moro, leżała uszkodzona głowa Androida 7.3, która pod nieobecność naszych wojowników została po cichu skradziona. W ten sposób wchodzimy płynnie w sagę Granoli, którą też mam zamiar skrócić, jeśli wam się ten film spodoba, także możecie dać mi znać lajkiem, komentarzem i jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału,
to właśnie subem. I jeszcze raz zachęcam was do zarejestrowania się i pobrania gry War Thunder, korzystając z mojego linku, który znajdziecie w opisie i przypiętym komentarzu. Bo właśnie mój link zapewni wam bonusy na start gry, o których wspomniałem w poprzedniej części filmu i które uatrakcyjnią wam i tak już bardzo atrakcyjną rozgrywkę. Mam nadzieję, że są osoby, które skorzystały z tego filmu, mam nadzieję, że jeśli oglądaliście, czytaliście sagę Moro, czy to sami, czy to przy okazji moich omówień, to i tak dobrze się bawiliście. Od razu wam powiem, że raczej nie planuję robienia streszczeń sag, które były w animem, także ta seria, no po prostu kolejny odcinek raczej by się po prostu tyczył sagi Granoli, czyli tych dwóch sag, które zostały tylko przedstawione w mandze. No oczywiście wiemy, że w mandze jest jeszcze saga Super Hero, ta prequelowa, ale nie sądzę, żeby to miało sens. Także jeśli chcecie zobaczyć sagę Granoli, to wiecie, co macie robić. Ja wam dziękuję za oglądanie, czekam na wasz odzew, dziękuję jeszcze raz, życzę wam miłego, spokojnego dnia i widzimy się niebawem. Trzymajcie się, na razie, cześć. Ciana.